Nie jestem samotną wyspą niczym Ibiza. W związku z tym z moją ładniejszą połową postanowiłem, że odbędę rozmowę. Przy robieniu kolacji powiedziałem, że mamy taki pomysł, żeby zbudować łódkę i popłynąć nią przez Atlantyk. Zgodziła się w ciągu 5 minut, powiedziała, że w ogóle to świetny pomysł. Ale chyba zakładała tak po cichu, że to gdzieś rozejdzie się po kościach, że zrobimy jakąś próbę, być może kupimy dokumentację tej łódki, a potem stwierdzimy, że nie, bo to dużo godzin, dużo czasu i że to po prostu się rozsypie na etapie planowania. Ogólne założenie regat setką przez Atlantyk jest takie, że są 2 etapy. Pierwszy krótszy i trochę taki zapoznawczy, z Sagres na południu Portugalii. Kultowe, historyczne miasteczko w zasadzie, gdzie była szkoła nawigatorów, mieściła się pierwsza na świecie. Do Las Palmas na Teneryfie. I później jest drugi etap atlantycki, już ten właściwy, 20-parodniowy, z Las Palmas na Martynikę. Być na takiej łupinie na środku oceanu, no to jest wyzwanie, tak? Tym bardziej, że tym większym tym wyzwanie się staje, gdy już się tam jest. Bo człowiek sobie uświadamia, że znikąd pomocy tak naprawdę. Niby ta pomoc i te środki zawiadamiania o czymś, co się stało, ratunkowe są, ale człowiek zaczyna mieć świadomość tego, że nawet może nie zdążyć po nie sięgnąć. Można wypaść, a tam jest jak w kosmosie. Tu widzi się, jak odpływa jacht i on się nie zatrzyma. Dużo ludzi nam mówiło, że jesteśmy troszkę stuknięci, ale tylko w Polsce. Oni to mają te łódki posklejane kartonikami, kupują je w kiosku, jak są modele, że kupujesz dzisiaj część Bismarcka, pojutrze znowu część Bismarcka zbudujesz sobie, i tak samo te łódki posklejali, że na 100% się coś stanie. Łódka sama nie pływa. Jeszcze do tego musi mieć załogę, która rozumie tą łódkę i rozumie, co się dzieje dookoła. I to tandem, ten duet powoduje to, że pewne rzeczy można robić albo nie można. To nie ma znaczenia, czy koleś, który nie umie żeglować, popłynie 5-metrową łódką, czy 10-metrową łódką. Na jednej i na drugiej zrobi sobie krzywdę. A jakby koncepcja związana z tym, że samodzielnie budujesz ten jacht i tak dalej, powoduje to, że ten człowiek mimo wszystko więcej umie na starcie, niż gdyby kupił jacht po prostu i popłynął. Myśmy się poznali z Piotrem w palarni. To wiadomo, palarnia łączy ludzi jak kuchnia na imprezach. Od słowa do słowa okazało się, że ja mam łódkę, on ma łódkę. Obaj chcieliśmy zrobić rejs, jakiś mniejszy, większy, ale taki z ambicjami. Chociaż tak de facto to były takie ambicje bardziej trzymające się tych reguł gry, czyli ambitny rejs, tak, ale w ramach Bałtyku i 2-tygodniowego urlopu w korporacji. Może 3-tygodniowego urlopu w korporacji.
Aż przysłałem do Piotra linka tam były 2 linki. Jeden był do blogu Janusza Moderskiego, drugi był do Szymona Kuczyńskiego na stronę, że jest impreza, że panowie popłynęli, bo to już był tam chyba 2013 rok, więc Szymon wracał, Janusz był już wtedy w Polsce po regatach. No i nie minęło pół godziny, jak podekscytowany Piotr przybiegł do mnie: chodź na fajka. No i jak poszedłem już z nim na papierosa, to robimy koniecznie. No, że gratuluję pomysłu, że trzeba spełniać marzenia, powiedziałam, bo wydawało mi się, że wszyscy mężczyźni, których znam, mają taką ideę fix, o której na męskich spotkaniach, jak dziewczyny wyjdą do kuchni, rozmawiają, na przykład przejście grani Tatr Zachodnich zimą ze spaniem w jamkach śnieżnych, prawda? Więc może być też przepłynięcie 5-metrową łódką Atlantyku. No tak, trzeba mieć marzenia. Adam i Piotrek taki był śmieszny zespół. Trochę jakby wyrwany z kreskówki. Raz, że pod względem wyglądu, a 2 pod względem jakby relacji, które były między nimi, tak. Troszkę inne osobowości, tak. Adam taki bardziej spokojny, wyciszony, rozważny, a Piotrek taki troszkę narwany, troszkę taki w gorącej wodzie kąpany, można powiedzieć. Ja go poznałem, nie podwiem ci daty, ale jego moment, stadium budowy łódki to już był taki, że miał szkielet, znaczy był kadłub i robił górny pokład. I już ta łódka była wyjęta z domu, bo jak znacie historię budowy tej łódki, on zaczął w salonie ją budować. I później, żeby ją wyjąć, nawet okno wymontowali. Poznałem go przez jego sąsiada, Marka. I on się zwrócił do mnie z takim pytaniem, czy nie wiem, gdzie kupić sklejkę, bo jego sąsiad potrzebuje. Ja po prostu z racji wykonywanej naszej profesji mam kontakty, mam różne dojścia i wiem, gdzie kupić tanio, dobrą sklejkę. Mówię: słuchaj Marek, niech sobie ten sąsiad kupi tu i tu, weźmie na moje konto, to będzie miał rabat jeszcze mój, bo ja tam już w większej ilości kupowałem. Także był bardzo wdzięczny i jakoś tak telefonicznie poprzez Marka mówię: kiedyś podjadę, zobaczę, co ten człowiek robi, prawda? Pojechałem, zobaczyłem, no gość taki zakręcony trochę, brodaty, włosy szopa taka duża. W ogóle mi się kojarzył jak taki pirat z tą brodą zarośnięty i jakby takie miałem czasami wrażenie, że chcę wrócić do swoich tam na te Karaiby. On miał zresztą wytatuowanego pirata na nodze, Rabarbara, Ludczyna, rysunek. Myślę, że to jakieś było jego marzenie z dzieciństwa. Coś go tam ciągnęło. Na przełomie marca i kwietnia złapaliśmy takie przyspieszenie. Zrobiło się ciepło, łódka wyjechała z hangaru po raz pierwszy już w takim stanie na gotowo. Świeży lakier, wszystko pięknie wyglądało. W połowie kwietnia wywieźliśmy łódkę do Włocławka. Tam ją zwodowaliśmy. I od razu popłynęliśmy sobie no nie na długo, ale na godzinę czy półtorej. Piotrek miał uśmiech od ucha do ucha, siedział za sterem, popijał piwko i w ogóle był w raju, w swoim świecie, że teraz to się dzieje. A ja tam myszkowałem i sprawdzałem, czy wszystko się trzyma, nic nie przecieka i wszystko działa tak jak powinno. To jest różnica w podejściu. To było bardzo emocjonujące, bo ona była taka nowa, taka trzeszcząca. W środku tam woda, która uderzała o burty, dawała taki efekt, jakby się siedziało w pudle gitary, że tam po prostu hałas był straszny. Wszystko było nowe, takie te bloczki sztywne.
Tydzień później, po tym wodowaniu, nazwijmy to technicznym, zrobiliśmy chrzciny łódki. Siedzieliśmy, wtedy balowaliśmy na zalewie tam włocławskim. Szampan, grill i kilku znajomych. Piotrek szczęśliwy, Adaś jeszcze bardziej szczęśliwy. Łódka zwodowana. Pogoda tam taka ciulowa była, ale no jest radość, że łódka stoi na wodzie. Piotrek mnie poprosił, żebym była matką chrzestną, więc ja tak, kurczę, ale przecież nie będę występować publicznie. No, ale później sobie myślę, no to jednak jest fajny udział w tym przedsięwzięciu, bo nic nie musiałam robić. A teraz mogę tam pogratulować i się tam przygotowałam sobie taki krótki speech. Płyń po morzach i oceanach, sław imię polskiego. Ale w zasadzie go od razu zapomniałam, jak tylko weszłam na ten pokład. Adam za mnie dokończył zupełnie bez sensu, bo też zapomniałam słowo szkutnictwa, bo chciałam, żeby ona sławiła imię polskiego szkutnictwa, a nie polskiego oręża. To taka jest prawda. Pół roku równe zostało do wypłynięcia. I to był też taki moment, kiedy tych setek powstawało dużo. Na liście startowej było 30 nazwisk, 12 łódek chyba powstawało jednocześnie. Wszyscy budują w zasadzie tą samą łódkę, każdemu wychodzi trochę inaczej, więc jest takie podglądanie się wzajemne, a jak ty rozwiązałeś wnętrze, a ty masz koje po tej stronie, a tutaj kambus z tej strony. Cieszyłem się na spotkanie z Piotrkiem, tak, bo już od jakiegoś czasu coraz częściej zaczęliśmy się tam spotykać. Na warsztacie u mnie jakieś rzeczy tam dorabialiśmy do łódki chłopaków. Wsiedliśmy do samochodu, on prowadził i pojechaliśmy, tak? Wiedziałem, że na pewno miał jakieś tam problemy zdrowotne, tak? Bo o ile się Adamowi bał przyznać, tak mi coś mówił na temat wyników, że nie były najlepsze. To było tuż przed długim weekendem majowym, właściwie to był ostatni dzień pracy. Oglądaliśmy coś sobie w telewizji i mój telefon oszalał. Mój telefon oszalał, dzwonił raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Ja za każdym razem widziałem, że ten telefon dzwoni i postanowiłem go zignorować. I w którymś momencie zadzwonił telefon Asi. I to była żona Piotra Czarnieckiego, Agnieszka, która zadzwoniła z prośbą, żebym odebrał telefon. Zadzwonił do mnie Piotrek i powiedział, Piotrek Czarniecki, tak, i powiedział, że Adam, Piotra już nie ma. No to jest trudne, no to jest trudne, no. No teraz jak o tym mówię, to zaczynam przypominać sobie pewne rzeczy. No. To był szok, niedowierzanie. No. To przyjąłem tutaj, właśnie akurat w stolarni byłem, patrzę, Adam dzwoni, mówię, co się stało. A on mówi, słuchaj, Piotr nie żyje. Ja mówię, jak to Piotr nie żyje, co ty gadasz? Mówię, normalnie, no wracał z pracy, wysiadł z samochodu, zasłabł i reanimowali go. Był tam z kolegą którymś. I no nie, to był po prostu szok. To już później się okazało, że jakby nasze działania były już od samego początku praktycznie skazane na niepowodzenie. Bo Piotr był już po drugim
zawale, który z tego co się dowiedziałem przebył 10 lat wcześniej. Przyznam się szczerze, że nie bardzo potrafiłem się z tym uporać. Asia powiedziała mi, poprosiła mnie, żebym jej obiecał tylko jedną rzecz, że nie popłynę sam. Dużo chłopaków setkowych dzwoniło do mnie, żebym nie odpuszczał. Dużo ludzi też, którzy wcześniej nam pomagali przy budowie, dzwoniło do mnie, żebym nie odpuszczał. Z Adamem codziennie się słyszałem. Codziennie się słyszałem i tak naprawdę, wiesz, no bo on tak powiedział, że absolutnie tylko może płynąć z kimś. Właśnie ze względu na, może na Aśkę, chciał płynąć z kimś. Z kilkoma osobami na tej setce testowo pływałem w tym okresie wakacyjnym. Miałem kumpla, znaczy mam kolegę, z którym mógł on się zapakować. Poznałem ich, ale nie zaiskrzyło. Temat się skończył. Na pewno przyświecała mu ta myśl, że nie chciałby, żeby jego i Piotrka, głównie Piotrka, praca, żeby poszła na marne, tak? Jakby, żeby sama ta wyprawa stała się jakby takim swoistym pomnikiem dla wysiłków, tak? Dla Piotra, tak? I wtedy pojawił się wpis na Aleksandrowym blogu, że po rocznej włóczędze na Karaiby nie ma już hajsów. W związku z tym wraca na pół roku do Polski, żeby trochę popracować. I na jesieni po półrocznym pobycie w Polsce będzie wracał do łódki, która tam zostaje. I pomyślałem sobie wtedy, że to trochę daleki strzał, ale w sumie czemu nie? To jest interesujące, bo nie znaliśmy się w ogóle. Adamowi ratowało to projekt, jego płynięcia i w ogóle wyznaczało jakiś cel na nowo. A mi było bardzo po drodze, tak naprawdę. A poza tym dodawało się to wprost idealnie do moich doświadczeń, które wtedy zbierałem, czyli małymi, niedorzecznymi, sklejkowymi łódkami przez Atlantyk. Napisałem do Aleksandra maila, Aleksander oddzwonił tego samego dnia, właściwie w środku nocy, ale dla niego był dzień. I powiedział, że jest zainteresowany. Znałem już ten rejon, a w niektóre miejsca z dużym sentymentem chciałem wrócić. No i zrobienie tej samej trasy z większością punktów po drodze, które wcześniej odwiedzałem i do których miałem świeży jeszcze sentyment, super sprawa. Także w ogóle się nie zastanawiałem nad tym, czy chcę. A jeżeli chodzi o Adama i to, że go nie znałem, nie było to specjalnym problemem. Jakoś w ten sposób, w jaki niektóre osoby mówią, charyzmę i jakby taką nić porozumienia można wyczuć nawet przez te tysiące kilometrów, które nas wtedy dzieliły i przez połączenie przez Skype'a. No, myślę, że wpadłem w to bardzo szybko i w zdecydowany sposób. Nie było tak, że płyniemy i już, tak? Ja jednak mimo wszystko w moim chorym umyśle miałem plan awaryjny, że jeżeli się nie będziemy dogadywać, albo jeżeli na oceanie łódka nie będzie się zachowywała tak, jakbyśmy chcieli, albo coś innego się wydarzy, to że, nie wiem, będę się potem martwił, ale generalnie być może nie wypłyniemy w ogóle poza wody portugalskie. Można mieszkać z kimś 3-4 lata, może być to twój najlepszy kolega, a później źle położy łyżeczkę i jesteś, tak powiem, skłonny go zamordować, tak? Także różnie mogą być. Jest pięknie. Piękna pogoda. Pierwsze było bardziej spontaniczne. No, wiem. Adam powiedział przed chwilą, kurde, płynę po oceanie po raz pierwszy. Tak wygląda ocean, proszę Państwa. A my płyniemy w te czarne chmury tam. Hej, hej! Włączyłem silnik. Cała naprzód.
No i jestem w swoim ulubionym Seychelles. Adam może się trochę fajniej, pewniej czuł, bo Oleg już był, już tak by to wszystko miał za sobą, więc jakby miał pełny plecak doświadczenia. Mieli czas na tu podpłynąć, tam gdzieś podpłynąć. Oleg go ciągał i to było fajne. Jego rejs miał trochę inną konstrukcję. My mieliśmy określony dzień startu. Było nas więcej, tego harmonogramu trzeba było pilnować. Natomiast Aleksander płynął tą samą trasą rok wcześniej, ale nieśpiesznie. Chińska muzyka oznacza, że musimy już wychodzić. Dojechaliśmy. Wrocław, europejską stolicą kultury. Ale piękna instalacja, nieprzycięta trytka. Chodźmy stąd już. Jemu się nigdzie nie śpieszyło, w związku z tym odwiedzał różne mniejsze, większe porty, przystanie. W każdej z nich siedział chwilę dłużej, na tyle długo, żeby się zorientować, gdzie można tanio i dużo, a gdzie jest drogo i mało i tak dalej, i tak dalej. Czułem się tam po jakimś czasie jak w domu, dlatego jak wróciłem z Adamem, to od razu wyciągnąłem go z Kaszkaisz, gdzie całą flotą staliśmy. Bierzemy misia w teczkę I jedziemy na wycieczkę. do Portimao. To trochę było jednak mimo wszystko rozpoznanie walką, ale okazało się, że nadajemy na tych samych falach i to dawało dobrą wróżbę przed dalszym rejsem. To będzie ujedynione! Czy były jakieś spięcia? Nie wiem. No ja nie widziałem, żeby się kłócili. Nie widziałem, świetnie się dogadywali, ze sobą tam spędzali czas, także spoko. Potrafili szybko się... Myślę, że nawet lepiej, że oni popłynęli niż no na pewno niż Adam jakby zarzucił cały projekt. No to było... Myślę, żeby i Piotrek był gdzieś tam w niebie, na pewno im pomagał. Godzina do startu. Chyli się ku zachodowi. Start przewidziano na godzinę 18. Jest godzina. Nie wiem, czy widać. Do ostatniej chwili walczyliśmy o to, żeby zamontować samoster pierwszego sortu. Taki fajny, rzeczywiście dopracowany, bardzo dużo elementów aluminiowych, spawanych, pomalowanych proszkowo. No, bardzo duża ilość pracy, high-tech samosteru, który da się zrobić własnymi rękami, ale z pewnych powodów nie działał. Zaczęliśmy montować samoster wstydu, czyli ten, którego absolutnie mieliśmy nie użyć i w ogóle śmiałem się, że Adam go bierze tak naprawdę i będzie nam tylko zawalał miejsce. A okazało się, że będzie naszym podstawowym przyjacielem, dzięki któremu nie będziemy musieli sterować tą łódką. Kiedy Adam zdecydował się popłynąć, to cały czas sprawdzałam na mapie, gdzie te setki są. Miałam do każdej łódki, no, oni mieli ze sobą jakieś nadawcze urządzenia, yellow bricki, tutaj Szymon, tu Adam. W ogóle patrzyłam, kto na jakiej pozycji jest. Tam po prostu były momenty, że w pracy miałam zamiast tych swoich dokumentów te wszystkie mapy pogody, więc bardzo długo tym żyłam jeszcze. Ocean jest piękny, tak? Jest trudny i jest niebezpieczny, jest bezlitosny. Nie rozumiałem tego, dopóki nie znalazłem się sam na tej wodzie. Nie wiem, może niepotrzebnie się tak bałem, ale Paweł to mówi, że przed każdą drzemką różaniec. I wtedy też miałem taką sytuację, że zasnąłem
i jak się obudziłem, to jest niewiarygodne, ale nie wiedziałem, kim jestem. Nie wiedziałem, jak mam na imię, jak się nazywam, a już co ja tutaj robię i co się dzieje dookoła, to już w ogóle to jakaś abstrakcja. No, rozsypałem się na kawałeczki. Jak ktoś tu mówi zdobywca, jaki zdobywca? On ci pozwoli jedynie przehulać przez niego. Nikt z tym nie wygra, nigdy nie wygrał. Ponoć jest jeszcze jedna dziedzina sportu, która jest powiedzmy zbliżona, to jest alpinizm. Tak? Że to powiedzmy, że te dwie grupy też walczą z żywiołem i są od niego całkowicie uzależnieni. Ale nie wiem, nigdy wcześniej ani później nie czułem się tak samo jak tam. 22 listopada 9:30, pierwszego czasu 8:30. Co to jest za dzień? Wtorek. Tydzień temu wypłynęliśmy z Sagres. Do Teneryfy mamy 50 mil. Myślę, że jak Bozia pozwoli, to dzisiaj dopłyniemy. Droga tam na 650 mil jest na Teneryfę. No to kilka dni nam zajęło. No i tam biesiadowanie na Teneryfie miesiąc czasu. Many different style of music will be played. Pożegnaniem i przerażony tym, co nas czeka, i bardzo mi smutno, że nie wypłynął Szymon. Na początku grudnia, koło 10-11 ruszyliśmy na drugą stronę. Wiatr w końcu zaczął wiać. Po chyba 3 godzinach od wyjścia z portu dostaliśmy wreszcie cuk. Dzień trzeci. I dzisiaj świętujemy, bo wszystko wskazuje na to, że niebawem już pokonamy 1/10 trasy. I z tej okazji zrobimy sobie polski obiad i wypijemy po piwku. Wypijemy, tak, myślę, że tak. To już będzie drugie w ciągu 4 dni. Tak, to już będzie drugie piwo w ciągu 4 dni. Pogoda nas rozpieszcza, znaczy sam start nas nie rozpieszczał, bo płynęliśmy siłą woli, ale teraz od 2 dni już płyniemy siłą żagli. Siłą żagli, nie za szybko, nie za wolno, lecz w sam raz. Można się opalać. Szymon steruje,
My się opalamy. Samoster wstydu na początku był samosterem wstydu, bo później stwierdziliśmy, że skoro to ma być nasz podstawowy samoster, no to trzeba go upiększyć, również jeszcze epoksydem tam dosmarować, żeby rzeczywiście nie zaczął nam się wypaczać w trakcie rejsu. Chyba nawet jakieś profile aluminiowe do niego dodaliśmy i w sumie to zrobił się dosyć ładny ten samoster. Jak się już zrobił ładny, no to zasługiwał na swoje imię, bo zasadniczo jest tak, że samoster to jest taki kolejny członek załogi i to ten bardzo ważny, który siedzi jakby przy sterze i cały czas, a nie je, nie pije, nie trzeba mu płacić, nie musi spać, a cały czas steruje. Więc nadaje się mu często imię, żeby nie mówić samoster, tylko mówić mu po imieniu, więc my nazwaliśmy go Szymek, żeby upamiętnić pierwszy samoster Szymona Kuczyńskiego, tej samej właśnie prymitywnej budowy, na tej samej zasadzie działający, który go przeprowadził przez Atlantyk, więc my wierzyliśmy, że też nas Szymon przeprowadzi przez Atlantyk. No i wstało. Niezawodnie, tak jak codziennie. Bardzo ładny spektakl za darmo i teraz można wrócić spać. Miałem taki ambitny plan, że ograniczę palenie. I to był znakomity plan. Tyle tylko, że nie przewidziałem tego, że będę miał tyle wolnego czasu. Raptem okazuje się, że musisz sobie ugotować. No, polałeś sobie wrzątek po paluchach. Sobie po palcach. Kurczę. To się nam nie zdarza praktycznie na naszym jachcie. Zrobić podstawową toaletę. To jest dosyć karkołomne, no bo masz pod dostatkiem słonej wody, ale potem musisz się spłukać słodką, czyli masz do wykorzystania szklankę. Tak, to jest trudne. Plus ogarnięcie łódki, tak, sprawdzenie niektórych rzeczy, poprawienie żaglist, naniesienie pozycji. 55. Tu jesteśmy, panie drogi. Pod O w tej chwili. O jak ocean. 4 godziny to jest maks twoich zajęć. I potem masz 20 godzin tylko i wyłącznie dla siebie. I rzeczywiście jest tak, że można się nacieszyć oceanem, można się nacieszyć lekturą. Z pokładu Atoma tyle. Nic tutaj się nie zmieniło. Czytam bardzo dobrą, doskonałą książkę Heban Kapuścińskiego. Trudne tematy o Afryce. Straszliwe rzeczy. Co tam kto lubi, tak? Adam lubi słodycze i palić papierosy. Zamkniemy, bo leje. Aleksander sklejał model King of Bongo, którym płynął, tylko że tym razem w mikroskali. Tego typu proste rozrywki zajmują ci wtedy bardzo dużo czasu. Sposobów na zabicie nudy jest ograniczona ilość w zasadzie, więc być może takim aspektem byłoby też gotowanie właśnie.
Kreatywne gotowanie na otwartym morzu, kiedy ma się dużo czasu, jest super generalnie, a potem masz nagrodę w postaci czegoś smacznego, a my mieliśmy niestety przyjętą opcję, że tylko bierzemy liofilizaty. Dziś w cyklu kuchnia pełna niespodzianek masz do wyboru barszcz ukraiński, sztuk raz, ryż z kurczakiem curry, sztuk raz, gulasz z kaszą i wołowiną, sztuk raz. Do czego? Możemy zrobić sztuk 2 nawet. Nie. Stać nas. Makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym. Ale 2 konkrety dziennie nam nie przysługują. I kapuśniak, to kapuśniaku już mówiłem. Konkrety to są Słuchaj, dania konkretne, czyli takie obiadowe drugie. Ostatnio grymasiłeś i teraz gulasz z kaszą i wołowiną. To z wczoraj. Sztuk 2. To z wczoraj nam zostało, dlatego się odłożyło. Gulasz z kaszą i wołowiną sprzed wczoraj. Ła. Gulasz z kaszą i wołowiną. Dobra, już zjem ten gulasz, a może podwójnie go zjem? I gulasz z kaszą i wołowiną. No to dawaj mi 2 gulasze z wołowiną. Dobrze. Dobrze, to ja strzelę w takim razie barszcz ukraiński, a ty dostaniesz gulasz z kaszą i wołowiną. No ale musisz jeść ktoś umiętowy, no. Jem za cały mało czas. kalorii. Ja wyglądam jakbym Zupkę. miał za mało kalorii. No Adam jeszcze, mimo że dieta ma 1500 kalorii dziennie, chociaż nie tylko na niej jedziemy, to Adam jeszcze się odchudza. No. Nie odchudzam się, tylko w nocy podjadam batony, ale zaraz się skończą. Drugi etap jest dłuższy, ale ten drugi to już później, wiesz, coraz im głębiej w morze, tym się bardziej zamykasz, w końcu nie wiesz, czy ten świat istnieje i tak, wiesz, płyniesz, są fale, jest przyroda i płyniesz i mógłbyś płynąć miesiąc i 2, 3, 8 i płyniesz i płyniesz. Taka harmonia, takim jesteś elementem tego wszystkiego. Adam, lwie serce, ratuje latającą rybę. Pokaż rybę. O, jedna. Ale drugi raz mogłaby tego nie przeżyć. Dlaczego moją koszulką? Nie narzekaj. Moją koszulką... Pokaż jeszcze jaką koszulką, no. Pokaż jakiej koszulki użyłeś do tego. Kurde! Mamy już tu rybiarnię, po prostu istne akwarium w kokpicie. Wstaję sobie dzisiaj rano, a tu takie piękne Adam mi zrobił wesołe światło. I jeszcze o. Tak mamy. Ding, 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 ding. Jak były święta, no to tak samo. Elegancko się ubrałem. Były jarskie jedzenia, były tak pieczywo chrupkie, oliwki, tuńczyk i nic więcej. Oliwki latały po kuchni z jednej strony na drugą stronę. Tuńczyk też uciekał z Leszkiem, bo też miał Delormi, pisałem. No to mówi, że się poryczał, bo sobie kolendy włączył. Więc ja mówię, wyłącz te obsrane kolendy, bo mówi, że ryczy, że mówisz, że smutno jest. Pierwsze założenie było takie, że ciśniemy, czyli częste sprawdzanie kursu, częste poprawianie żagli, częste ustawianie optymalnego żaglowania do warunków wiatrowych.
i że to będzie nam zajmowało ileś tam czasu, ale jak już wypłynęliśmy, to im bliżej było Karaibów, tym większym byłem hamulcowym. Nie miał kupionego wcześniej biletu lotniczego, bo nie wiadomo było, ile dokładnie rejs potrwa i jeszcze później zapakowanie łódki do kontenera. Ale generalnie im krócej płynęliśmy, tym krócej będzie trwała jego przygoda, więc Adam lekko markotniał wskutek tego, że zbliżamy się do Martyniki. Także nawet aspekt regatowy nie przeszkadzał w tym, że chciał się jeszcze trochę podelektować tym oceanem i tym urlopem w tej dziwnej formie tak naprawdę. Z każdym tygodniem tej przygody ubywało, to taki syndrom niedzielnego popołudnia, tak? Skażony poniedziałkiem. Bo w końcu wiesz, że weekend się skończy i pójdziesz jutro rano do pracy. Więc im dłużej płynęliśmy, tym zależało. Aleksander trochę jeszcze tego pilnował, ale ja rzeczywiście chciałem się po prostu nacieszyć taką czystą żeglugą. Regaty, regaty, regaty. Nic więcej nie można zrobić. Bardzo nas to cieszy. Trochę się bałem, bo ja uważam, że znaczy nie jestem konstruktorem, nie jestem technologiem drewna, ale jak dla mnie to trochę ta skorupa tej łódki taka trochę za delikatna mi się wydawała, prawda? Że to jednak 2 ludzi, ileś tam tego towaru, no jednak mocno huśta tam na tym Atlantyku, prawda? Nie mam szelek. Nie masz O, to już odwróćmy. Nie masz szelek, Steel Crazy? Ale siedzisz głęboko w kokpicie? Nie będziemy tego wrzucać na YouTube'a? Już będziemy. To załóż szelek. Z jednej strony oczywiście jak dobrze przygotujesz jacht i pilnujesz się, żeby nie wypaść za burtę, to w teorii jest to rzeczywiście proste, łatwe i przyjemne, a z drugiej strony no zawsze może się zdarzyć coś, co w najmniej oczekiwanym momencie przysporzy ci problemów i możesz popaść w tarapaty. Koło 4 nad ranem słyszę, obudziłem się, spałem, normalnie wiesz, śpisz, im dalej w morze, tym jakby wiesz, że jakby jesteś elementem i jakby nic się miało nie dziać, jesteś sam. Słyszysz, obudził mnie szum silnika. Wychodzę, naprawdę kilkadziesiąt metrów przed dziobem przechodził mi statek. Jakbym był ułamek, no nie wiem, przez całą tą drogę zrobił codziennie sekundę szybciej, to by mnie rozjechał, byśmy dzisiaj nie gadali. AIS nie zadziałał mój, on mnie nie widział na AIS-ie. On spał, on poszedł w jedną stronę, w stronę tam, no już omijał jakby Amerykę Południową i objeżdżał, tam sobie w tamtą stronę szedł. Ja szedłem na Karaiby, byłoby po wszystkim. Pojawia się określenie o trasie emeryckiej, tak, że to najłatwiejsza z możliwych tras do przepłynięcia Atlantyku. I to oczywiście jest prawda, ale to cały czas Atlantyk, tak? Uważaj, fala! Fala! Jedna fala uderzyła nas na tyle nieszczęśliwie, że przez wywietrznik, który był na dachu kabiny, nalało nam się wody trochę. I ta woda z jednej strony to była tragedia, zniszczyła nam laptopa, na którym prowadziliśmy nawigację. Ale mieliśmy jeszcze ręcznego GPS-a, jednego, drugiego, trzeciego, 2 zestawy map papierowych. Tutaj nie było tragedii. Gorszą tragedią, przynajmniej dla mnie, było to, że zamokły bledki. W związku z tym nie było już bibułek. No powiedz, co masz w ustach. Dlaczego?
Otóż w ustach mam papierosa. Jest to tradycyjny papieros w kratkę, używany przez Armię Radziecką w niektórych filmach wojennych. Występowała też wersja gazetowa, ale do tego dopiero dojdziemy. Był tytoń, nie było bibułek, w związku z tym z naszego dziennika jachtowego zaczęło ubywać stron, ponieważ pieczołowicie je obcinałem, a następnie skręcałem z tym tytoniem, który nam jeszcze pozostał. Tutaj dużo celulozy jednak, tak słabo się skręcały, a potem słabo się paliły i trzeba jeszcze było je tak dziwnie trzymać, bo miały tendencję do rozwijania się, tak? Więc to nie ułatwiało sprawy. Coraz cieńsze, już bardziej przypomina taki ten gwizdek. To już zmniejszyłem zawartość tytoniu w skręciku, ale i tak wystarczy. Nie, to jeszcze... Karnawałowy gwizdek taki. Tak, jeszcze jeden dzień i jest to pozamiatane. Aha. Tydzień przed dopłynięciem tytoń skończył się już zupełnie i pierwszego dnia stwierdziłem, będę twardy i nie palę. Ale drugiego dnia już wiedziałem, że to się nie uda i zacząłem szukać substytutów. No, okazało się, że herbata. Herbatę można palić. Problem polegał tylko i wyłącznie na tym, że mieliśmy granulowaną. W związku z tym oczywiście, że ją paliłem, tak? Końcówka była śmieszna, bo myśleliśmy, że meta jest na południowym cyplu Martyniki. Tutaj, prawda, elegancko się ubraliśmy. Biała koszula podkreśla moją opaleniznę w stylu Julio Iglesiasa. Lila. Nie różowa, lila. I w ogóle jest pięknie. Niestety okazało się, że nie tu jest meta. The Rock. Tak, The Rock. HMS The Rock i St. Lucia, której nie widać i gdzieś tam jest meta. Więc mamy jeszcze cały dzień pływania przed sobą. Ponieważ 3 dni temu skończyły się Wszystko, męskie frekasy, czyli papierosy i piwo, to zanim będziemy kontynuować naszą przygodę z regatami, korzystając z zapisu regulaminowego, iż możemy skorzystać z dowolnej ilości portów przystankowych, postanowiliśmy skorzystać i płyniemy po papierosy. Od razu skręciliśmy do zatoki, gdzie był sklep i to była pierwsza rzecz, którą kupiłem, tak? Papierosy. Kupić papierosy. No, wygłodniały żeglarz rzuca się na pierwsze, i nie są to kobiety akurat, na pierwsze przyjemności, które są bardzo proste. Mi się zawsze po takim crossingu marzy świeże pieczywo. A jesteśmy w strefie francuskiej, więc bagiety oczywiście, więc długie bagietki, zimne piwo i papierosy. A jak wiadomo, zabrakło nam tytoniu w ostatnich dniach rejsu, także no i to żeśmy zrealizowali z dziką przyjemnością po prostu. Przed nami ostatni etap naszych regat. Ostatni. Mamy na to 48 godzin, dokładnie tyle, ile potrzeba Arkowi Pawełkowi na pokonanie ostatnich 238 mil, aby nas nie wyprzedził. Czyli mamy czas. Zajmie mu to tak, jakieś 2 dni. Już? Dobra. Ciągle nie przekroczyliśmy linii mety, ale już bezpiecznie zakotwiczyliśmy. Oto szczęśliwy jachcik w szczęśliwej tak zwanej polskiej zatoczce. Witamy! Kapitan Mateusz ze Sputnika 3. Witamy szklaneczką rumu! To jest właśnie najważniejsze, żeby dopłynąć, tam się dobrze bawić, a to, że to tak jak maturę, czy wiadomo, czy jest ważne, czy zdajesz na 3, czy na 5, zdałeś, jest super. To samo tutaj. Czy ktoś teraz myśli, że ten był pierwszy, ten ostatni? Planowałem sobie, że jeżeli przepłyniemy tą trasę w takim tempie jak Szymon Kuczyński, czy tam 33-34 dni, to będzie w ogóle super. W rezultacie dopłynęliśmy na Martynikę po 26 dniach. Był to niewątpliwie euforyczny stan. Parę węzłów wiatru mniej, byłoby zdecydowanie wolniejszy rejs, parę węzłów więcej wiatru, to już nie byłoby przyjemności, tylko trochę takiej walki.
Więc warunki były optymalne i takie surfowanie na 8-metrowej fali z prędkością bliską 15 węzłów daje ci taki adrenalinowy zastrzyk. Jesteś nieśmiertelny, jesteś mistrzem świata i w ogóle Bogiem. I to super w ogóle, tak wow. I tu ona, o tam jest. Jak ja zobaczyłem Martynikę, że wiesz, delikatny, taki wiesz, zarys, szarość się zmieniła, widok horyzontu, które było to samo, to jest radość, tak. Wezmę sobie kielicha łyskacza i morzu też oceanowi dam, zasługuję na to. Dziękuję, powiem, kurna, coś nieprawdopodobnego. To jest taka radość. Ja nie wiem, jak ci pierwsi żeglarze, jak przepływali przez Atlantyk, to chyba musieli tutaj sikać po nogach, jak coś takiego zobaczyli, ląd. Normalnymi kolesiami jesteśmy i raptem dojeżdżamy wszyscy. Ja się poryczałem, to nie ma tu, wiesz, no, płyniesz i w końcu zobaczysz ten cel, znaczy nawet nie cel. Jezu, dopłynąłem, ja pierdykam, naprawdę. Z drugiej strony już pierwszego dnia po przypłynięciu dzieliliśmy się jakby na pary, ponieważ łódki wracały do Polski kontenerami. I już pierwszego dnia po przypłynięciu zaczęliśmy też załatwiać sprawy związane z powrotem, więc też było takie poczucie, że 2 lata przygotowań, 3 miesiące rejsu, za nami rok szkolny, wakacje się kończą. Tak, że summa summarum te 3 miesiące minęły bardzo szybko i powoli trzeba zacząć myśleć o powrocie do życia. No można powiedzieć, że łódka, do której przyczyniłem się w wielu tam ważnych aspektach, na przykład czy w lakierowaniu, czy w laminowaniu, czy tam w robieniu tych rzeczy, czy tych, że to coś przepłynęło. To jest tak, jakbyś, wiesz, zrobił satelitę, który pójdzie w przestrzeń kosmiczną. To jest jednak wyczyn, no można porównać do wejścia na Mount Everest, prawda? Bo to jest naprawdę zbudować łajbę samemu i przepłynąć ją, no to jest naprawdę spory wyczyn. A że brało się w tym udział namacalnie, może sam nie przypłynąłem, bo nie wiem, czy bym się odważył, to jest jednak spore psychologiczne takie zdarzenie, że żeby to przeżyć, to jest ciężko. Ale podejrzewam, że z Piotrem bym przeżył.